ciasto śliwkowe z migdałami. Przepis jest praktycznie taki sam jak na ciasto jabłkowe, ale tutaj w wersji dłuższej i równie fantastycznej. Zatem jedziemy. I żeby nie było, był to freestyle. Ucierane ciasto. Potrzebne na start margaryna typu Kate. Wprawdzie nie wiem, gdzie jest pery, czyli zostawiamy tak z 50 gramów na posmarowanie blachy, a 200 gramów wrzucamy do środka. Kroję, żeby po prostu łatwiej mikser mógł pracować, żeby nie utrudniać chłopinie życia. Ja z początku użyłem takiego harpuna, który wprawdzie potem zmienię na coś takiego. Alright. A to do posmarowania blachy. Dobra. Cukier. Drugi składnik. 200 gramów. O, wiem. Dam cukier brązowy. Zawsze będzie coś innego. Gdzie on jest? O, jest. Cukier brązowy. No to podsypię tutaj do... Dobra, 75 i 25 gramów cukru brązowego dam. Zawsze będzie jakiś inny smak. Nie będą to Karaiby, ale spoko. I dodajemy. I co nam pozostało? Włączamy na jedynce i siemano. Niech się mieli przez 5 minut. Dobra, i teraz tak. Jajka. 5 jajek umyte i oddzielamy białko od żółtka. Białko tu, żółtko tam. Przez to będzie bardziej żółte. I pojedynczo po prostu będę wrzucał te żółtka. No. Margaryna już się pomału rozpuszcza, więc będziemy dodawać mąkę. Więc tak, 250 gramów mąki. Przesianej oczywiście. Fantastycznie. I tą mąkę po prostu dodaję po pojedynczej łyżce i ciągle mieszam, ale teraz jest plot twist, bo zmieniam hak. Zmieniamy na takie coś. Takie będzie fajniej ubijać i będzie bardziej puszyste ciasto. Do tego sól i trochę okej, that's all. I teraz tak, blaszka. Swoje przeżyła, ale swoje przeżyła. Wymiary no 29 na 15 plus minus. Biorę margarynę i po prostu ciężko się na to patrzy, bo to jest dodatkowa masa kalorii. Ale to jest właśnie ten smak. To jest właśnie ten smak. Tu nie można papieru do pieczenia dać, bo to jest wtedy zupełnie co innego. To musi być old school, babcia Wibes, a nie papier do pieczenia, cuda na kiju. To ma być właśnie taki tłuszczak, cukier z margaryną. To nie może być niedobre, no ale nie jest też wybitnie zdrowe. Ale to nie o to chodzi. To jest ten vibe. Dobra. I co teraz? Odkładamy trochę dalej. Tarcie bułki. Z bułką jest taki problem, że najczęściej tutaj może być spleśniała, więc trzeba na to uważać, bo jak się ją źle przechowuje, w sensie źle się ją suszy, to może tu być pleśń i raczej tego lepiej nie jeść. Nie wiem, jedna bułka może wystarczy na tą całą blachę. No jest super bułka, a nie jakieś kupne badziewia. Choć tak to też ujdą, ale to jest spoko. I co? Sąż na garść i to ma otulić całą po prostu blaszkę, żeby się nie przyjarało to ciasto, tak? A jak zwykle bordello bum bum, ale tak. Dobra, dajcie mi chwilę. To nawet samo wychodzi. Ciasto ma być taki gęsty klejk pokroju zaprawy, ale wezmę tą szpatulę. Dobra, nie chcę mi się tego już robić, więc to zostawiam. Babcia by nie była kontenta, jakby widziała, że tyle zostawiłem, ale tak, chociaż może tego nie widzi z góry. Wlewamy ciasto. No ta blaszka jest właśnie idealna. Około te 30 na 15. Trzeba to jakoś wyrównać, bo jest takie trochę robimy.
puk to tam. Takie no, wilgotne. I tutaj tak po prostu uklepuję, wyrównuję. No inaczej to się po prostu klei do rąk. Dobra, ciasto trochę na bok. I teraz się okaże, czy śliwki, które widzieliście w filmiku z feromonami, czy dały radę, czy są robaczywe, czy nie są. Czy zrobię ciasto, czy finalnie będę musiał kombinować z jakimś innym owocem. I do tego jeszcze będzie po prostu płatki migdałów do posypania po prostu na górę. Więc crème de la crème. Dobra, weźmy tą. Nie ma lokatora. Więc po prostu wkładam tak o bliziutko siebie. Tak tu będą 3 rzędy. Te śliwki są trochę niedojrzałe, bo nie mogłem już po prostu czekać i się doczekać tego ciasta. Więc tak, ciasto jest. 13 śliwek, oby to nie było pechowe. I do tego migdały od góry. One będą miały tendencję do przypalenia się, ale właśnie takie no fajne. Przebitka. 50 minut, 180 stopni. Wyłączam piekarnik i zostawiam na 10 minut jeszcze. Dobra, ciasto ready. Co jest potrzebne? Takie coś, taka kratka i ciasto. Ua. ...20 minut musi odpocząć i będzie posypane potem po 20 minutach cukrem, pudrem. Jakbyśmy teraz posypali cukrem, pudrem, to on by po prostu się rozpuścił, co by było bez sensu. Dobra, się przyda jakiś talerz. To jaki tu wybrać? Zielony, biały... O! Jest! Pasuje idealnie. Różowy talerz. No, kiedyś był to synonim męskości. I niech tak będzie w tym przypadku teraz. Nie ma co się wstydzić różowego koloru. Jaki się prezentuje na tym różowym talerzu. Ucierane ciasto ze śliwkami i migdałami. Old school style. Trzeba cukrem pudrem.